Cześć wszystkim! Dziś mam dla Was wyjątkowy zestaw, jakim jest kultowy Hawker Hurricane z naprawdę ciekawą historią. Zapraszam do oglądania. Kogi. Buduj historię klocek po klocku. Hurricane to jeden z najpopularniejszych brytyjskich myśliwców z okresu II wojny światowej. Bardzo dobrze sprawował się w akcji, stawiając czoła niemieckim Messerschmittom. Od września 1940 roku polscy piloci z dywizjonu 302 poznańskiego w samolotach takich jak Hawker Hurricane walczyli z niemiecką Luftwaffe. Byli to polscy piloci, którzy po klęsce w 1939 roku przez Francję dotarli do Anglii, by stanąć do walki z niemieckim okupantem. Z okazji 85-lecia bitwy o Anglię i 100-lecia Akademii Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w sierpniu 2025 roku odbędzie się wyjątkowy lot odrestaurowanego samolotu Hurricane z Duxford do Dęblina. Tak więc zapiszcie sobie ten termin, a my przejdźmy do recenzji. Tak prezentuje się Hawker Hurricane z klocków konstrukcyjnych Kobi. Model wykonany jest w skali 1:32 i mierzy 29,5 cm długości, 10,5 cm wysokości oraz 38,5 cm szerokości. Model wygląda naprawdę imponująco. To, co na pierwszy rzut oka od razu rzuca się właśnie w nasze oczy, to charakterystyczny kamuflaż odpowiadający realiom z 1940 roku. Właśnie w te kolory, w kolory zielony oraz brązowy, malowane były maszyny RAF-u walczące między innymi nad Francją oraz nad Anglią. Warto zwrócić uwagę na odwzorowane za pomocą nadruków niektóre szczegóły, między innymi niektóre elementy kamuflażu, ale to, co rzuca się od razu w oczy, to między innymi rejestracja WXE oraz charakterystyczne brytyjskie oznaczenia znajdujące się na skrzydłach samolotów. Oczywiście z racji, że był to samolot walczący w poznańskim dywizjonie, nie mogło zabraknąć polskiej szachownicy znajdującej się na wysokości kabiny pilota. Oczywiście mówiąc o nadrukach należy wspomnieć również o charakterystycznych pasach znajdujących się na ogonie. Pasy mogą sugerować, że był to samolot francuski, ale nie, po prostu takie wówczas panowało malowanie i jest to malowanie charakterystyczne dla samolotów brytyjskich. Przejdźmy do niektórych szczegółów konstrukcyjnych oraz szczegółów tej konstrukcji. Należy zacząć od przedziału silnikowego, no i właśnie od śmigieł, które kręcą się naprawdę dobrze. Oprócz tego odwzorowane zostały charakterystyczne czarne wydechy silnika znajdujące się zarówno po lewej, jak i po prawej stronie samolotu. Idąc dalej, należy wspomnieć o jego spodzie, który jest naprawdę unikatowy. Dlaczego? Moi drodzy, spójrzcie, jak ten cały spód samolotu jest pięknie wygładzony. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Jest to fajny szczegół dla entuzjastów i dla fanów właśnie samolotów od Kobi. Będąc już tutaj od spodu, warto powiedzieć właśnie o ruchomym podwoziu, które można bez problemu rozłożyć i eksponować wasz samolot również na przykład na stole, tudzież na innych półkach właśnie w taki sposób. Model wygląda bardzo dobrze i jego koła chowają się i rozkładają bez najmniejszego problemu. Tutaj jest wszystko bardzo dobrze wzmocnione, więc nie mam mowy, by podczas chowania i rozkładania podwozia jakieś elementy wam się po prostu odczepiły, a to dlatego, że wszystko jest tutaj bardzo mocno ustabilizowane. Idąc dalej, można właśnie jeszcze raz pochylić się nad charakterystycznym kamuflażem i nad lufami karabinów maszynowych Browning, które są zaznaczone kolorem czerwonym właśnie ze względów bezpieczeństwa, by tam aktualnie obsługa za dużo nie grzebała. Niedoświadczona obsługa. To właśnie były takie elementy bezpieczeństwa, o które brytyjscy piloci musieli dbać. Kolejnym fantastycznym szczegółem tego modelu jest otwierany kokpit, który można bez problemu zdjąć, a pod którym znajduje się odwzorowana figurka pilota. Zostaniemy jeszcze na chwilę przy samym kokpicie, gdzie znajduje się zarówno fotel przeznaczony właśnie dla naszej figurki, ale również znajduje się tutaj na wysokości tej przedniej owiewki specjalny celownik lotniczy. Tak więc jest to naprawdę fajny element.
Do zestawu dołączona jest figurka polskiego pilota w charakterystycznym granatowym mundurze RAF-u. Nie zabrakło charakterystycznych nadruków znajdujących się z przodu oraz oczywiście na ramionach, gdzie znajdują się piękne naszywki z napisem Poland. Tak więc jest to podkreślenie, że właśnie pilotami niektórych brytyjskich samolotów byli Polacy. Figurka ma dwa wymienne nakrycia głowy. Może być to zarówno lotnicza furażerka, jak i charakterystyczna brązowa lotnicza pilotka. Tak więc zależnie od tego, czy wolicie, by wasz pilot znajdował się albo w kokpicie, gdzie może mieć pilotkę, albo może się znajdować tutaj na specjalnej podstawce, gdzie może się znajdować m.in. właśnie w lotniczej furażerce. Oczywiście do zestawu lotniczego dołączona jest specjalna podstawka ekspozycyjna, na której znajdują się podstawowe informacje o tym modelu, czyli jego nazwa. Jak już wspomniałem, na takiej podstawce znajdują się specjalny klocek z wystającymi dwoma stodami, na których można oczywiście przypiąć dołączoną do zestawu figurkę. I to, co jest również bardzo ciekawym elementem, to jest bardzo fajny, przezroczysty trzpień, na której możecie zamontować wasz samolot, dzięki czemu ten wygląda, jakby frunął gdzieś w przestworzach. To już wszystko na dziś. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, zachęcam do polajkowania i skomentowania, a jeśli wciąż tego nie robicie, to również do zasubskrybowania kanału Kobi. Do zobaczenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.